Mydło i woda Westman. Edycja specjalna. Mydło prosto z Portugalii. Woda również. Do tego mydła również od tego samego producenta. Mydło stworzone wraz z tą wodą na potrzeby społeczności Forum Golarze.pl. Jest taka społeczność w Polsce. Duże forum o tradycyjnym goleniu, gdzie jest masę użytkowników, którzy dzielą się swoją pasją, jaką jest tradycyjne golenie, gdzie możemy zobaczyć wszelkie metody tradycyjnego golenia. A to mydło powstało we współpracy tej słynnej wytwórni z Portugalii, Westman. Mydło jest oparte na bazie Nirvana. Jest to baza łojowa. Mydło dostałem od kolegi Marcina, Marcin39, też z Forum Golarze. Dostałem to mydło wraz z wodą, za co uprzejmie dziękuję. Bardzo piękny prezent. Nie otwierałem tego mydła. Mydło Ego. Spójrzcie, jakie jest ego tego tygrysa, który leży sobie tutaj w chłodnej wodzie, popija drinka. W tle mamy jakieś tropikalne rośliny. Bardzo fajna grafika, również stworzona przez producenta mydła. Tiago zrobił taką świetną rzecz dla społeczności polskiego tradycyjnego golenia. Mydła nie otwierałem, otwieram przy Was. Opatrzone w banderolę. Otwieram przy Was. Prezentowałem Wam już na kanale mydła Tiago. Były. Zachęcam do tego, żeby spojrzeć, żeby się zapoznać. Proszę bardzo, odkręcamy. Co to jest? Sam jestem ciekaw. Taka typowa baza dla tych mydeł. Zapach z daleka jest bardzo mocny. Bardzo mocny. I to jest, jeśli się przyjrzycie tej etykiecie, to nazwa w pewnym stopniu graficznie nawiązuje do golarze.pl, ale w sensie nawiązuje w pewnym stopniu do zapachu tego mydła, bo mydło zostało stworzone na podstawie, jest to luźna wariacja, że się tak wypowiem, na temat znanych perfum. I zapach, uwierzcie mi, zapach tego mydła jest bardzo mocny, piękny. Ja tych perfum niestety nigdy nie miałem i nie... Oj, wybaczcie, to jest taka specjalna łyżka, której używam, dostałem od Marcina, od Arjuny. Specjalna łyżka, którą zawsze używam, nie wiem, czy ona nie jest srebrna czasami, do nabierania mydeł. To jest około 1,5 do 2 gramów wagi mydła. Taka fajna porcja. Ale o czym to ja mówiłem? Mydło ma bardzo mocny zapach i masa, tak teraz się przyglądam w świetle takim, jest taka, zobaczcie, beżowa masa. 120 gramów. Tygrys również jest na obwolucie. Baza Nirvana. Mydło z Portugalii, będzie również pędzelek portugalski Semogi, jak zwał, tak zwał. Spójrzcie, taka ilość. Może jeszcze trochę, ale zapach. Mydło stworzone na potrzeby Forum Golarze.pl. Zobaczcie, taka społeczność skrzyknęła się do tego, żeby u tak znanego producenta zamówić mydło. Dogadali sobie, chłopaki sobie dogadali zapach i po jakimś czasie mydło trafiło. Miękkie, plastyczne mydło. Taki bardzo twardy krem. Na łyżeczce już nic nie ma. Wkleję to do tygla. Akurat przypadkowo, nawet nie celowałem, ale też z Portugalii. Antigua Barberia de Bairro. Fajne tygle. Jest w tygielku.
Zapach nie byle jaki. Przed goleniem użyję jeszcze Pre-Shave'a Haxa, bo w te upały tak mi skóra wysycha, również zarost. Niech Pre-Shave działa, a ja w tym czasie zrobię pianę Pre-Shave Haxa, taki bez zapachu, Ultra Glide Pre-Shave Stick, bezzapachowy. Taka postać, sztyft w formie sztywta, można sobie wykręcić. O, zobaczcie. Taka ilość, tutaj jest 50 gramów tego sztywtu i jak z tego co zdążyłem zauważyć, jest naprawdę wydajny. Nie trzeba dużo, a dosłownie to jest wystarczająco. Widzicie, prawie nic nie obyło. Może jeszcze w ten twardy zarost. Taka konsystencja, zbliżona nawet kolorem do tego mydła, które tutaj użyłem. W dobrej jakości też jest ten plastik. Wszystko fajnie wykonane. Tradycyjne golenie. Tak wygląda. Pre-Shave już jest na zaroście. Dodam trochę wody. I teraz zobaczcie. Nie było widać, jak to wtarłem. Wcale nie musi być widoczne, a tutaj już jest poślizg po dodaniu wody do tego Pre-Shave'a, a swoją drogą on w cudzysłowiu lubi wodę. I w ten sposób tutaj mamy też różne masła. I zdaje się, chyba jest też nawet, no i niech sobie działa. Zdaje się, że jest chyba nawet też glinka. Czy ja zapomniałem? Ale zobaczmy. O, już takie palce mam. Palce mam już takie mocno nawilżone, natłuszczone. I niech to sobie działa. Ogolę się dzisiaj brzytwą japońską Kikuboshi. Brzytwa o ciekawej konstrukcji, zaraz Wam pokażę. Ale jeszcze tylko zerknę, czy tutaj jest kaolin, jest kaolin. O Jezus. Migdały, olejek aloesowy, masło babasu. Dobra, masło kakaowe też chyba tam jest. Olejek. Sztyft przed goleniem. Taki pędzelek już jest namoczony i teraz szykujemy pianę z tego mydła Westman. Ja prezentowałem Wam już na swoim kanale mydła od tego producenta i powtarzam to, że szczególnie trafiają do mnie te mydła, jeśli chodzi o zapach. Wszystkie są wyjątkowe, naprawdę. Tutaj trudno się przyczepić do czegokolwiek. Mydło, czuję z daleka, piana pachnie bardzo mocno. Odnośnik to są znane perfumy, gdzie w nazwie tego mydła również jest zawarta mała podpowiedź. Ja tu nie będę reklamował tych perfum, ale mydło, jak widzicie, już powoli przechodzi. Ucieka mi tutaj w tyglu, odkleiło się od dna. Ucieka mi, muszę je gonić pędzlem. Ale można zastosować włoską metodę nabijania mydła. W ten sposób włosie uderza o powierzchnię mydła i mydło zostaje wbite jakby w knot. Widzicie? No, trzeba to robić z wyczuciem, tak żeby ten knot się zanadto nie wyginał. No, mydło jest tu na górze, widzicie? I powoli znika, przechodzi do knota. Powstaje coraz bardziej gęsta piana. Dodaję wody, ale do mydeł łojowych dodajemy wodę stopniowo, nie dużo od razu, tak żeby powstała właśnie taka emulsja, a potem piana. No, proszę bardzo. Już
Piana wypełniła prawie cały knot, on już taki zrobił się, zobaczcie, już taki spuchnięty od tej piany, ale ja jeszcze pracowicie muszę tą resztę tego mydła tutaj uzyskać, żeby przetłoczyć do knota. Jest to mydło, które podarował mi, jak już wspomniałem wcześniej, Marcin. Cenny prezent, za który jeszcze raz dziękuję i za tą wodę. A zaprezentuję Wam brzytwę, którą już wcześniej prezentowałem. Był film, tego filmu już nie ma, ale warto wrócić do tej brzytwy, ponieważ piana, patrzcie, zaczyna się robić już taka śmietanowo-jogurtowa. Warto wrócić do tej brzytwy, bo jest naprawdę ciekawa. Japońska brzytwa ze szwedzkiej stali i jest to brzytwa w typie frameback. Długa krawędź lśniąca. Dobra, wystarczy. Patrzcie, biała lśniąca piana na dnie tygla. I ja myślę, że trochę zostawię to, co tutaj jest w tym węźle. Pójdzie na pierwsze przejście. Zarost już wyraźnie zmiękł po użyciu pre-shave'a. I robimy pianę. Brzytwa, frameback 6/8, takie nawet duże 6/8. Japońska brzytwa. Pokazywałem Wam również na poprzednich filmach Kamisori. Też w stylu frameback. To już była taka bardzo prosta konstrukcja, gdzie był metalowy uchwyt. Nie było okładek, ale jak piana odpędza, to znaczy, że jest bardzo dobrze nawilżona, porządnie piana. W typie frameback nie miały okładek te Kamisori. I z tego, co zdołałem się doszukać, dogrzebać, to te Kamisori, które Wam wcześniej pokazywałem, frameback z takim symetrycznym, w cudzysłowie, szlifem, to są Kamisori z 20-30 lat ubiegłego wieku. Kochani, jeśli chcecie, zapraszam do odwiedzin na kanale. Dodaję jeszcze trochę wody, bo ta piana jest zbyt sucha, zbyt treściwa z takiej ilości. O, teraz już jest lepiej, widzicie? A tutaj ogolę się brzytwą, bo już są okładki. Brzytwa też również bardzo stara, leciwa, ale z tego, jak się wcześniej ogoliłem, dodałem wody i już piana stała się jeszcze bardziej mokra. Z tego, co zdołałem się dowiedzieć, goląc się, to naprawdę super. Teraz jeszcze bardziej piana opuszcza knot. To dobrze. To znaczy, że jest w niej dużo wody. Dobrze, przystąpimy do golenia. Tak, piana z koszulki, patrzcie. Mydło Ego zrobione dla społeczności forum golarze.pl. Taka akcja zakończona współpracą z Tiago z Portugalii, z Westman, właścicielem marki, który bardzo przykłada się do tego, żeby jego wszystkie produkty były jak najlepszej jakości, a dla mnie zapachowo to jest naprawdę, te mydła robią robotę. Prezentacja brzytwy, stara brzytwa, to znaczy stara, zabytkowa brzytwa. Mamy tutaj, spójrzcie, kanji, japońskie znaki, japońskie litery, japońskie wyrazy. I tutaj, a tu mamy już Kikuboshi, możemy to już odczytać. Kikuboshi tu na szyjce. I tutaj również na grzbiecie możemy odczytać, że jest to
Sweden Steel Razor. Sweden Steel Razor. Tak wyglądająca. A tutaj cienka blaszka z wysokowęglowej stali. To jest, no może tak na jaśniejszym tle będzie lepiej widać. To jest konstrukcja frameback. Długie ostrze z 7 cm długości, zatępione. Zobaczcie, jakie to jest cienkie. Można by to porównać do szlifu full hollow. Taka brzytwa. Przystępujemy do golenia, a tutaj ona brzęczy tak. Zobaczcie, jaka twarda stal. Ładnie dzwoni. Takie cienkie coś, a jak skutecznie może usuwać zarost. Kikuboshi, proszę Państwa. Zaczynamy, a mydełko Ego od Westmana zrobione dla golarzy.pl. Przy okazji zapraszam Was, jeżeli szukacie tematyki tradycyjnego golenia, odwiedźcie nas na stronie, o której wspomniałem. Czterodniowy zarost. Czterodniowy zarost zmiękczony. Przy okazji jak dla mnie zapach tego mydła jest naprawdę w sam raz. Jest wyraźnie wyczuwalny, a brzytwa jest bardzo ostra. Frameback. Bardzo dobre zmiękczenie zarostu. Mydło poradziło sobie z moim zarostem twardym. Powiem Wam, że ta konstrukcja, właśnie frameback, jakoś tak fajnie prowadzi mi się na skórze. Bardziej nawet powiem Wam niż full hollow. Tutaj czuję, że ta sztywność krawędzi tnącej jest większa. Nie będę Wam pokazywał brudnej brzytwy. Sztywność krawędzi tnącej tu jest większa niż w brzytwach zachodnich ze szlifem full hollow. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Tutaj nie ma stabilizatora. Tutaj przypięcie nie ma stabilizatora. Widzicie? Ta cienka blaszka jest od początku do końca. O tej samej grubości. Patrzcie. Tak samo gruba jest. Ciekawe, co? Ale ale konstrukcja jest symetryczna, więc mogę obrócić brzytwę do lewej ręki. Mydło zmiękcza zarost bardzo, bardzo fajnie. Po zgarnięciu piany wydaje mi się, że poślizg nie jest, no taki jest poprawny, można powiedzieć. Gdybym zwilżył ręką, gdybym zwilżył skórę, to można przejechać jeszcze raz brzytwą, ale po zgarnięciu piany brzytwa zgarnia w takim stopniu pianę, że ten poślizg tutaj już nie ma nic, a jest tylko nawilżenie. Neutralny skutek po zgarnięciu piany. Neutralne odczucie na skórze, jeśli chodzi o poślizg. Jakoś ta konstrukcja frameback jakoś tak mi leży w ręce. Bo brzytwy full hollow, takie szlifowane z jednego kawałka metalu, są bardziej elastyczne. To jest mocno sztywne. Na grzbiecie brzytwy jest informacja, że to jest stal szwedzka, ale nie wiemy dokładnie jaka. Podejrzewam, że ta brzytwa ma około 60 lat.
I to były jeszcze takie czasy, gdzie tak dokładnie specyfikacji czegokolwiek się nie podawało. Nie było podanego składu kosmetyków. W tych mydłach takich zabytkowych też. Ale było tylko po prostu mydło, nazwa. U mnie w łazience jest gorąco, jest suche powietrze, bo dobrze przewietrzyłem łazienkę, a nie czuję w trakcie golenia, żeby ta piana w jakimś stopniu podsychała. Zachowuje właściwości, to wszystko jest ważne. Drugie przejście. Dodałem nieco wody. Wyraźny zapach mydełka, ale nie jest przytłaczający, jest mocno wyczuwalny i bardzo przyjemny. Być może te perfumy, na kanwie których powstał zapach tego mydła, być może tak pachną. Jest coś ciekawego w tym zapachu. Piana jest tego typu, bo jest naprawdę już bardzo dużo wody w tej pianie. Tutaj te prześwity to już jest bardzo dobry poślizg. Kosztem ochrony. Ochrona teraz już spada. Ale już nie jest taka potrzebna, bo zarost ten długi został już usunięty. Teraz lecimy dokładniej. Obracamy, a właśnie technika. Dla kogoś, kto chce spróbować brzytwy. Goliłem się z włosem, trzymałem brzytwę tak, w ten sposób. 2 palce na szyjce, jeden oparty o okładki. Jeden palec na szyjce, na ogonie, a drugi pod ogonem. Też może być oparty. I tutaj wszystko się trzyma, wszystko się zgadza. Takie coś. Tak czy goliłem się z włosem. A teraz obracam i golę się pod włos, trzymając w ten sposób. Prosto ogon chowa mi się tutaj, tu w środku w ręce. I zobaczcie, w ten sposób. Bardzo prosto. Widzicie ogon? Jest tu. Naciągam lekką skórę. Krótkie ruchy. Oczywiście to, co mówię, nie dotyczy starych wyżeraszy. Pozdrawiam starych wyżeraszy. Tylko tych młodych bądź nowych chłopaków, którzy chcą sięgnąć po brzytwę. Po dodaniu wody bardzo poprawił się teraz poślizg. Bardzo w dużym stopniu poprawił się poślizg. Teraz obracam brzytwę, tak? Tak o. W ten sposób. I jadę sobie, naciągając lekko skórę. Oczywiście to, co ja Wam pokazuję, to jest moja technika golenia, a każdy z Was w pewnym stopniu, po pewnym czasie, chcąc golić się brzytwą, wypracuje sobie swoją własną technikę. Naciągam lekko skórę. Tutaj już nie ma poślizgu. Poślizgu nie ma, jest nawilżenie fajne. Jak wspomniałem w którymś bodajże w ostatnim filmie, jak kiedyś goliłem się tak, że robiłem przejazd długi, to znaczy ja się goliłem tak, w ten sposób, że jechałem długie pociągnięcia. A czekajcie, bo ja teraz trzymam tą brzytwę tak, jakbym trzymał kamisorię, a przecież mogę obrócić. Lewa ręka pod włos, lewa ręka, prawa strona twarzy, prawa ręka, lewa strona twarzy. To jest proste. Lewa ręka, prawa strona twarzy. Kiedyś goliłem się tak. Robiłem długie pociągnięcia. A teraz bardziej delikatnie golę się w ten sposób.
Golenie jest jeszcze bardziej skuteczne, ale jest jeszcze bardziej łagodne, delikatne. Kilka lat goliłem się właśnie w taki sposób, długimi pociągnięciami. Jednak ta metoda jest dobra, ale moim zdaniem ta krótsze ruchy jest łagodniejsza i śmiem twierdzić, że jest odrobinę bardziej łagodna. Choć golenie brzytwą dla skóry to i tak jest bardzo łagodny zabieg. O, takie coś, tak to mniej więcej wychodzi. Wycieram w gąbkę, blank, ale jeszcze chyba trochę spłuczę. Trochę spłuczę, bo mi się tą gęstą pianką z przodu, z pierwszego przejścia. O, proszę bardzo, już można powiedzieć, jest bardzo fajnie. Bardzo ciekawy zapach mydła. Przyjaciele. Trzecie przejście. Piany jest jeszcze w tyglu całkiem sporo. Dobrze nawodnionej piany. Do trzeciego przejścia. Tak jakbym czuł lawendę. Takim bardzo przyjemnym odczuciu, ale może się mylę, to jest moje tylko wrażenie. A jak to jest zapachowo złożone, całość, to jest odnośnik do perfum. Nie będę się tutaj wypowiadał na ten temat. Skupiam się na właściwościach mechanicznych tego mydła. Ostatnie przejście. Przejście z włosem. Patrzcie. Tak, trzymam brzytwę. Palcami za szyjkę, palcami za ogon i przejście z włosem. O, tutaj już jest możliwe przesunięcie po dłuższej powierzchni skóry, bo już tutaj zarostu nie ma. Goląc się brzytwą, sami dobieramy sobie stopień agresywności, mówiąc w cudzysłowie, bo to my pochylamy brzytwę. Krawędź śniąca jakby atakuje bardziej lub mniej, w sposób bardziej lub mniej pochylony. Ogólnie powinno to być około 30 stopni. Taki ruch, bo w maszynkach na żyletki, no to już tam jest weryfikowane wszystko raczej przez czapkę, przez grzebień. I brzytwa zbiera zarost włącznie z pianą do zera. Nic nie zostaje. Kilkudziesięcioletnia brzytwa, kochani, 50-60 lat może ma, a tak zachowała się w takim stanie, że tak właśnie goli zarost. Tak bardzo dokładnie. Czekajcie, bo tutaj o, już. Przejście z włosem. Takie niespieszne golenie to jest prawdziwa przyjemność. Czy takimi kosmetykami, takim pięknym sprzętem z historią. Ciepło, wysycha piana. Jednak 27 stopni na termometrze mam w łazience.
teraz przejście ostatnie z włosem. Dotykamy do skóry delikatnie, łapiemy sobie kąt i jedziemy. I zobacz. Dotykasz do skóry. Czekaj, abyś to zobaczył lepiej. Tak może. O, będzie widać. Dotykam do skóry, czuję, że jest kontakt. Pochylam i jadę. Po mniej więcej miesiącu nauki to golenie już jest intuicyjne, już się nie myśli, jak przyłożyć rękę, z której strony, jak to zrobić. Jak to zrobić? To już wychodzi samo przez się. O, proszę. Mydło zapewnia dobry poślizg, pod warunkiem, że jest dobrze nawilżone. Może spada nieco ochrona, ale poślizg jest bardzo dobry. Świetny zapach, udany jak najbardziej. Gdzie ja tutaj wyczuwam lawendę. A woda jest napisane na niej, że jest invigoration. To znaczy taka odświeżająca. Zobaczymy. W wodzie, w składzie wody na końcu jest mentol. Także ilościowo mam nadzieję, że nie zrobi nikomu krzywdy, w tym mi. Bardzo cienka blaszka z węglowej stali, ale bardzo sztywna. Śmiem twierdzić, że przewyższa sztywnością brzytwy europejskie głęboko drążone. Bardzo sztywna stal. No i co? Myjemy narzędzie. Proszę. Jak wszystkie brzytwy, które są mi powierzone, bądź moje. O wszystkie dbam jednakowo. Najlepiej jak to ma być. Wycieram od razu suchą część ręcznika, a potem jeszcze ja używam do wycierania, bo padło też pytanie, co używają użytkownicy do wycierania brzytwy. Ja używam lnianej ściereczki. Ona już jest taka pocięta, ale używam ściereczki z miękkiego lnu, dlatego że nie zostawia kłaczków i bardzo dobrze poleruje stal. Nawet jak są takie oporne pozostałości mydła na blanku, to szmatka lniana, ściereczka lepiej ściągnie wszelkie pozostałości niż, moim zdaniem, to jest moje zdanie, niż szmatka bawełniana. A tym bardziej z mikrofibry to już całkiem raczej wydaje mi się, że... O, proszę bardzo, chyba się nie nadaje do wycierania brzytew. Nigdy nie używałem. Zobaczmy wodę. Woda Ego Westman Handmade in Portugal Ego. Logo nawiązujące do logo golarze.pl. Invigoration Splash. Jest taki symbol płomienia. Mam nadzieję na końcu, że mnie nie będzie palić tym ogniem, który tutaj jest pokazany. I tutaj w składzie skóra po samym mydle. Bardzo taka, bardzo miękka. Czemu ona taka miękka jest? Nie jest jakoś szczególnie nawilżona, bo ręka odrywa się łatwo od skóry, ale jest mega miękka skóra. Super.
Tutaj jest w składzie, ja już zacząłem, to jest aloes, sok z aloesu. Jest ketony różane na samym końcu, to znaczy zapach róży, który tutaj też jest. I tutaj jest jeszcze roza damascena flower water, woda z róży, hydrolat z róży damasceńskiej oraz inne składniki. Dosyć ta lista jest tutaj długa. Kolor jest mętny, to jest nieprzezroczyste, mętne. To świadczy o ilości zastosowanych składników, które tutaj są, więc ja to niniejszym wstrząsam. Proszę, jest taki aptekarski dozownik. Jak to się będzie dozować? Poleci czy kulturalnie? Patrzcie. Widzicie to? Klasa. To mi się podoba. Brak mi słów. O, ale to jest męsko. Dwa razy mocniejszy zapach niż mydła. Zapach tej wody. Ale mi się podoba. Chłodzenia nie czuję. Raczej czuję takie odczucie jak po alkoholu, chwilowe szczypanie. Wrażenia lepkości nie ma. Jest jeszcze większe wrażenie nawilżenia. Ja tu mam jeszcze piankę. Użyję piany jeszcze jako balsamu. Skóra została zdezynfekowana. A teraz jeszcze do zachowania zapachu użyję mydła jako balsamu, bo to ja robię tylko z dobrymi mydłami. Jeszcze bardziej zwiększyło się nawilżenie. No teraz to już jest jakby luksusowo, jest naprawdę luksusowo. Tymczasem, a jeszcze zobaczmy, co zostało z takiej ilości tego mydła, tylko muszę spłukać ręce śliskie. W tyglu cała zawartość już to mydełko. Nie, mydełko jeszcze tutaj jest. Zobaczcie, jeszcze tu się schowało, tam gdzieś, w kącie. Także użyłem 2/3 tej porcji, którą wkleiłem, którą wbiłem w knot, a to, co zostało po 3 przejściach, zobaczmy jakość piany. O, ile. Dodawałem stopniowo wody, ta woda nie wymieszała się do końca, ale właśnie te knoty mają bardzo dobrą retencję. Dużo mogą przyjąć w siebie mydła, taka piana. Dużo mogą przyjąć w siebie mydła, również i wody. Jak widzieliście, ta woda, która wypłynęła ze środka tego węzełka. Takie golenie. Myślę, że warto spróbować jeszcze tego mydła. Podobnie jak mydła Voit od Black Sheep. Warto spróbować tego mydełka jeszcze z innymi sprzętami, z kamisori, z maszynką. Zobaczymy. Zobaczymy, czas pokaże. No zobaczymy. Czas pokaże. Taki zestaw, kochani. Świetna brzytwa. Piękne mydełko. Prezent od znanego forumowicza. To towarzyszyło mi i Wam w dzisiejszym goleniu. Bądźcie zdrowi, pozdrawiam. Niedługo kolejne ciekawe rzeczy. Bardzo ciekawe rzeczy pojawią się na kanale. Więcej nie powiem, żeby wzbudzić Waszą ciekawość. Jak przyjdzie czas, że już niedługo zobaczycie, co będzie na kanale. Dziękuję za kolejne subskrypcje. Również kłaniam się Wam za to, że chcecie oglądać mój skromny kanał. Pozdrowienia dla wszystkich. Trzymajcie się. Miłego weekendu.